Cześć kochani, witamy Was na kanale Prosty Styl Życia 1, 2, 3. Dzisiaj zrobię z Wami sernik na zimno z owocami i galaretką. I do przygotowania tego sernika będziemy potrzebowali 4 galaretki, ja wybrałam truskawkowe, cukier waniliowy, dowolne owoce jakie macie dostępne u siebie w sklepie. My mamy tutaj borówki i maliny i śmietana kwaśna między 600 a 800 gramów. U mnie jedno opakowanie zawiera 250 gramów, więc ja mam tutaj 3 sztuki. Jeżeli mieszkacie w Norwegii, a macie na przykład tą śmietanę dostępną, czy tą stinę, te pojemności to 300 gramów, więc w zupełności wystarczą 2 opakowania. Dobrze, ja sobie teraz wstawię wodę, do tego, żeby mogła rozrobić galaretkę i dosłownie za momencik do Was wracam. Do dzbanka przyszykowałam 700 ml gorącej wody. Ja już sobie otworzyłam 2 galaretki, żeby Wam nie hałasować. Te galaretki już mają cukier w sobie, także nie ma konieczności dodawania. Oj. Jedna, druga. Mieszam do rozpuszczenia. Galaretka już się rozpuściła, teraz czekam do wystygnięcia. A więc, moi kochani, galaretka już jest zimna. Możecie tak ją paluszkiem dotknąć, że już jest zimna. Ja już śmietanę przełożyłam tutaj do miski. Wsypuję 2 łyżeczki, takie czubate, albo nawet 3 cukru waniliowego. I zapomniałam Wam wcześniej wspomnieć, że będziemy potrzebowali jeszcze cukier puder. Dodajemy 3 takie kopiate łyżeczki cukru pudru. I powiem Wam, że w tym momencie już ta śmietana z cukrem pudrem i z cukrem waniliowym będzie smakowała tak mniej więcej jak kiedyś serki waniliowe homogenizowane. Czyli takie serki, na których moja mama robiła właśnie taki sernik na zimno. Mieszamy. A teraz pomalutku dolewamy galaretkę i cały czas mieszamy. Dzbanek sobie zostawię, bo jeszcze nam będzie potrzebny do kolejnych 2 galaretek. Wszystko już jest połączone. Ja sobie przygotowałam blaszkę. Moja blaszka ma 24 cm. Wyłożyłam ją podwójnym papierem, żeby mi tutaj sernik nie wypłynął. Ja nie robię spodu. Jeżeli macie ochotę, możecie skruszyć herbatniki, dodać masło, wyłożyć je na spodzie, przyklepać, włożyć na chwilę do lodówki, żeby mieć spód. Ja jednak raczej nie robię nigdy spodu. Także już będę wylewała sernik na blaszkę tortową. Ja do tego celu przyszykowałam sobie już dodatkowy talerz, właściwie po prostu talerz, i tą galaretkę, ten sernik włożę do lodówki razem z tym talerzem, tak na w razie, gdyby nie daj Boże coś jednak przeleciało przez blachę. Ok, odłożę sobie to i to. Teraz przelewam. Mogłabym prosić o tą łopatkę niebieską w razie, jak ja będę potrzebowała. A nawet, o, jak Wam coś zostało, możecie sobie pomóc łopatką. Proszę bardzo. Ja wkładam sernik do lodówki i jak już będzie sztywny, to do Was wracam.
Ja już jestem z Wami, sernik już dawno zesztywniał, jak możecie zobaczyć. Widać? Widać, widać. Więc ja go z powrotem chowam do lodówki. I jeszcze Wam tylko powiem, że całe szczęście, że podłożyłam talerz pod spód, bo nie wiem, czy możecie to zobaczyć. Widać na wideo, że troszeczkę tutaj wypłynęło jednak przez tą blaszkę, nie była taka szczelna. O, może tutaj widać? O, tak, Widać? to widać. Widać. Nie dużo, ale lepiej na talerz niż na półkę w lodówce. Dobrze, ja odkładam szybciutko z powrotem do lodówki ten sernik. Tutaj już sobie przyszykowałam tym razem 800 ml gorącej wody. Wsypię 2 pozostałe galaretki, ciągle mieszając. Ja tak trzymam te galaretki, jakbym je reklamowała, ale to nie jest żadna reklama. Zawsze ustawiam tak bardziej, żeby było ładnie po prostu. A więc mieszam tą galaretkę do momentu rozpuszczenia się. I znowu zostawiamy ją, żeby wystygła. Musi być po prostu zimna. Jeszcze Wam tylko powiem, że jeżeli pamiętacie, wcześniej do galaretki użyłam 700 ml wody, to dlatego, że ta galaretka musiała zagęścić 3 śmietany. A teraz użyję 800 ml, to i tak mniej niż powinnam, niż jest na opakowaniu. Ale robię tak dla pewności, żeby te owoce może puszczą sok. Wiecie, żeby ona na pewno dobrze zastygła. Bo normalnie te galaretki, ma opakowanie jest napisane, że jeżeli chcecie zrobić po prostu galaretkę, to na każdą z tych galaretek potrzebujemy pół litra wody. Dobrze, ja już galaretkę wymieszałam. Teraz ją znowu odkładam do ponownego. Znowu ją odkładam do wystygnięcia. I jak wystygnie, to już zostanie mi tylko wyłożyć wymyte owoce, zalać delikatnie galaretką i ciasto będzie praktycznie gotowe. Także ja się z Wami na razie żegnam. Znowu, ale już za chwileczkę się widzimy. Dla mnie to chwilka, dla Was chwilunia. Jestem już z Wami, galaretka już wystygła, jest już zimniutka, więc możemy przystąpić do ostatniego etapu robienia sernika. Także zostało nam wyłożyć owoce. I już Wam powiem, jak ja to będę robiła. Przygotowałam sobie nabierkę. I teraz wyłożę owoce. To opakowanie, które ja miałam, ono miało 400 gramów tych borówek. Jest ich dosyć sporo. Widać? Widać, widać. Jeżeli nie będziecie mieli tak dużo owoców, to za chwilę Wam tylko powiem co do galaretki. Dobrze. Dobra. Teraz położę malinki. I teraz będę powoli wlewała galaretkę. Powoli dlatego, że jakbym zaczęła lać szybko, to ten ser mógłby się zacząć od spodu naruszać. Znaczy te jego warstwy zaczęłyby się naruszać, ta wierzchnia warstwa właściwie. Jedyne co by się stało, to mógłby kawałeczkami zacząć wypływać do góry. O.
Nic się nie dzieje wtedy ze smakiem, tyle że nie wygląda tak ładnie. A wlewam dlatego tak nabierką. Po pierwsze właśnie dlatego, żeby się ten ser nie zepsuł. Ta nasza śmietana z galaretką właściwie. A po drugie, żeby owoce nie zaczęły pływać. I teraz tak, na tym etapie ja kończę, bo wiecie, jak ja zacznę teraz dalej nalewać tą galaretkę, to te owoce zaczną się ruszać, zaczną pływać. Więc ja znowu muszę włożyć do lodówki, poczekać aż troszeczkę stwardnieje ta galaretka, troszeczkę będziecie widzieli. Więc chwileczkę poczekam, no może to będzie trwało z godzinkę. Ja wiem, że to ten czas w tym serniku, on jest taki prosty, ale ten czas, no ale nie szkodzi, co tam. Także wkładam go teraz do lodówki, aż troszeczkę stężeje galaretka, owoce nie będą pływały i wleję do może tak prawie do samej góry, tak żebym mogła później przenieść do lodówki tą blachę. Także ja znowu Was zostawiam i za momencik wracam. No jestem i powiem Wam, że minęło 40 minut. Galaretka już jest, spójrzcie, już owoce w galaretce zastygły, także ja mogę wlać tyle, ile mi się tutaj jeszcze zmieści. Już. Sprawdzam, czy talerz prosto stoi. I chyba tyle wystarczy, nie będę już przesadzała, żeby mi się czasem nie wylało. Zostawię Was na sekundkę, idę sobie zabrać tylko szklanki. Myślę, że 2 wystarczą, bo zostało mi trochę tej galaretki, więc ja już ją teraz naleję do szklanek. Jedna. Druga. Także ja wstawię galaretki do szklanki. Przepraszam, do lodówki. I razem z tym serniczkiem. No i już teraz niech sobie w nocy postoi w lodówce, a rano jak będę już kroiła do kawki, to Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak go będę odkrawała od brzegów. No więc widzimy się rano, żeby już nie przedłużać. Dobrze, kochani, to na razie. My shadows curve, silver moves we don't deserve. Streetlights blinking time with us, turning dust to golden rust, dancing in the moonlight. Cześć kochani, my już jesteśmy po pracy, już Wam pokazuję, jak wygląda sernik. Ja go tylko obkroiłam, wyciągłam z tej obręczy i sernik wygląda tak. Wygląda przepysznie, już Wam pokazuję, jak on wygląda w przekroju. Momencik. Ja już ukroiłam właśnie pierwszy kawałek. Sernik wygląda tak, wygląda przepysznie, więc jeżeli macie ochotę zrobić taki serniczek, jest bardzo prosty, ja Was do tego zachęcam. Całuję Was mocno, pozdrawiam serdecznie, ściskam i buziaczki. Pa, pa!